Wielka Brytania, kraj znany z zamków i pałaców, Big Bena, londyńskiego metra, tradycji oraz fantastycznych miejsc i zapierających dech w piersiach widoków. Jest to też miejsce narodzin, które umownie nastąpiły 200 lat temu, 27 września 1825 roku, wraz z przejazdem pierwszego pociągu prowadzonego trakcją parową z Shildon do Stockton na linii Stockton-Darlington. Dokładnie 200 lat później wybrałem się w podróż do Zjednoczonego Królestwa, by pokazać Wam, jak ta linia wygląda dziś oraz jak świętowano jubileusz 200-lecia narodzin nowoczesnej kolei. Będzie też krótko o tym, skąd w ogóle wzięła się kolej, a także jak narodziło się określenie lokomotywa. Zapraszam do oglądania. Jest 25 września. Po 10 godzinach podróży z Polski wysiadam z pociągu na północy Anglii w hrabstwie Durham. Znajduje się to stacja Darlington. Po wyjściu z pociągu już od pierwszej chwili dało się odczuć klimat miejsca, w którym narodziła się kolej. Hala dworca udekorowana została okolicznościowymi flagami i banerami. Plakaty czy występ orkiestry to przedsmak atrakcji, jakie miały nastąpić w ciągu następnych dni. Darlington może uchodzić za absolutną Mekkę dla fanów kolejnictwa, o czym świadczy nie tylko to, co wydarzyło się tu 200 lat temu, ale też obecność kolei na każdym kroku i dziś. Poza pierwszą stacją noszącą nazwę North Road, czyli Droga Północna, która jest dziś siedzibą Muzeum Hopetoun Darlington, znajdziemy tu, będący nadal w użyciu, Cairn Bridge, czyli najstarszy most kolejowy na świecie, oraz niezliczoną liczbę miejsc nazwanych na cześć osób zasłużonych dla rozwoju kolejnictwa. Ciekawostką jest też istniejący od 1827 roku Railway Tavern, kolejowy pub pierwotnie obsługujący pasażerów Stockton and Darlington Railway. Przebieg dzisiejszej linii kolejowej z Shildon do Stockton pokrywa się w większości z oryginalną trasą sprzed 200 lat. Dla ścisłości należy jednak wspomnieć, iż dworce w Darlington i Stockton nie mają poza nazwami zbyt wiele wspólnego z ich pierwowzorami, gdyż tamte powstały gdzie indziej. Anglicy jednak dbają o dziedzictwo. Miejsca, gdzie dawniej znajdowała się Stockton and Darlington Railway, są w większości dostępne jako drogi, ścieżki rowerowe czy szlaki spacerowe. Znajdują się też przy nich tablice informacyjne czy artefakty związane z historią. Jednak wciąż większą część szlaku można z powodzeniem przejechać pociągiem. Miejscowe obchody 200-lecia narodzin nowoczesnej kolei rozpoczęto rankiem 26 września w Shildon. Jest to miasteczko znajdujące się na północny zachód od Darlington, skąd de facto wyruszył 200 lat temu pierwszy pociąg z pasażerami. Obok dobrze zachowanych miejsc związanych z kolejnictwem znajduje się tu też nie mniej warte odwiedzenia Muzeum Locomotion, prezentujące nie tylko tabor historyczny, ale też nowoczesny. Przed wejściem znajduje się pomnik Gerberta Stevensona oraz szkielet Gunless Bridge, pierwszego stalowego mostu kolejowego na świecie, który do 1901 roku funkcjonował nieopodal. Wróćmy jednak do obchodów 200-lecia narodzin kolei. 26 września 1825 roku, czyli dzień przed oficjalnym otwarciem Stockton and Darlington Railway, lokomotywa odbyła jazdę testową między stacjami Shildon i Darlington, zabierając ze sobą kolejowych oficjeli w doczepionym wagonie nazwanym Experiment. Przejazd ten postanowiono odtworzyć w ramach obchodów. Całość można było obserwować na miejscu, przejazd był też relacjonowany na żywo w internecie z kamery na pokładzie pociągu, jak również z ziemi i z powietrza. Locomotion No. 1 pierwotnie nosiła nazwę Active, lecz później nazwano ją Locomotion od łacińskich słów loco, czyli z miejsca, i motivus, powodujący ruch. Jednak nie był to pierwszy przypadek użycia nazwy lokomotywa, gdyż po raz pierwszy użyto go w 1814 roku, aby odróżnić samobieżne silniki parowe od stacjonarnych. I stąd wzięła się nazwa lokomotywa na każdy pojazd trakcyjny poruszający się po torach. W tym miejscu warto wytłumaczyć, iż ogólnie przyjęta data narodzin kolei jest czysto umowna, gdyż pierwsze pojazdy napędzane siłą pary istniały już od Wigilii Bożego Narodzenia 1801 roku. Wtedy to Richard Trevithick dokonał pierwszej jazdy z pasażerami środkiem transportu o napędzie parowym. Ponadto w 1808 roku nieopodal londyńskiego placu Euston za szylinga można było przejechać się dla zabawy wagonikiem zaprzęgniętym do lokomotywy nazwanej Catch Me Who Can. Choć przedsięwzięcie to zakończyło się klapą, udowodniło jednak sens wykorzystania napędu parowego w transporcie. Dotychczas bowiem istniały już miejsca, gdzie wagony po szynach poruszały się, ale tylko wyłącznie dzięki sile mięśni ludzkich, koni czy przy pomocy wyciągarek linowych napędzanych parą. O wykorzystaniu parowozów zamiast koni zadecydowały nie tyle ich możliwości techniczne, co sytuacja gospodarcza. W 1818 roku rosnąca konkurencja i wysokie koszty transportu węgla w regionie Durham skłoniły właścicieli kopalń do budowy konnej linii kolejowej z Darlington do portu w Stockton, aby przeładowywać czarne złoto na statki, którymi było dostarczane m.in. do Londynu. Dodatkowo linia miała być wykorzystywana do przewożenia innych towarów oraz ludzi.
W 1823 roku zadanie zaprojektowania jej powierzono znanemu już wówczas konstruktorowi George'owi Stevensonowi. Stockton and Darlington Railway z początku miała 40 km długości, ponad 100 mijanek i 4 bocznice do kopalń. Jej budowę ukończono w 1825 roku. Jednak ze względu na rosnące koszty pasz dla koni zdecydowano się również na wypróbowanie na niej parowozów, co finalnie okazało się wielkim sukcesem. Z tego względu dziś datę otwarcia tej linii uznaje się symbolicznie za narodziny nowoczesnej kolei żelaznej. Uroczyste otwarcie linii nastąpiło 27 września 1825 roku. Trasa z Darlington do Stockton miała długość 16 km, a przejazd zajmował około 65 minut. Tory miały szerokość 4 stóp i 8,5 cala, czyli 1435 mm. Była to pozostałość po dawnych wózkach do transportu węgla, które miały właśnie taki rozstaw kół. Szerokość tę przyjęto później za standardowy rozstaw torów. Na cześć pierwszego przejazdu, w 200. rocznicę, postanowiono zapozować replikami Locomotion No. 1 ze składem 3 węglarek oraz wagonem Experiment. Oryginalny skład przed 200 laty posiadał 11 węglarek, wagon Experiment oraz 20 prostych w budowie wagonów do przewozu pasażerów. Obok budowniczych i kolejarzy pociągiem mogli też przejechać się zwykli ludzie. Sprzedano w tym celu 300 biletów, choć szacuje się, iż pasażerów na pokładzie pociągu jechało 2 razy więcej. Choć 200 lat później przejazd na pokładzie repliki nie był oficjalnie dostępny, ze względów organizacyjnych jednak były potrzebne darmowe bilety, aby móc oglądać go na placu przed Skene Bridge. Te rozeszły się na pniu w bardzo krótkim czasie na początku września. Pozostali ze względu na ograniczenia organizacyjne związane z bezpieczeństwem mogli zobaczyć niewiele. Mnie jednak udało się znaleźć w gronie kilku tysięcy osób, które miały możliwość obserwacji składu pozującego na 200-letnim moście, co było niesamowitym przeżyciem. Następnego dnia replika pojawiła się w Stockton, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. Tutaj na nabrzeżu rzeki Tees, w miejscu gdzie dawniej kończyła się linia, nie ma już torów, ale można zobaczyć okolicznościowe tablice. Warto też zajrzeć obok na St. John's Crossing, czyli skrzyżowanie Bridge Road i drogi 1825, gdzie położono pierwszy tor pod budowę linii. Obecnie znajdują się tu budynki z 1826 roku, dawnych biur Stockton and Darlington Railway oraz ciekawa instalacja przypominająca przejście pierwszego pociągu. Nie bez powodu droga obok nosi nazwę, którą widzicie na ekranie, od roku, w którym w tym miejscu zaczęły kursować pociągi. Przejazd repliki do Stockton był tylko jednym z wydarzeń zaplanowanych wokół 9-miesięcznego festiwalu SNDR 200 dla uczczenia 200. rocznicy pierwszego przejazdu na linii Stockton and Darlington. Całość była też połączona z Railway 200, czyli krajowymi obchodami narodzin nowoczesnej kolei. Jeśli ktoś chce poczuć klimat miejsca, w którym wszystko się zaczęło, warto odwiedzić Wielką Brytanię, a w szczególności muzea w Darlington i Shildon oraz znajdujące się niedaleko Narodowe Muzeum Kolejnictwa w Yorku. Bardziej wytrwali mogą przejechać się śladem historycznej drogi żelaznej, czy pospacerować jej pozostałościami. W opisie pod filmem znajdziecie link do książki, która przystępnie i szczegółowo opisuje kolej Stockton-Darlington, dawniej i dziś. Znajdziecie też linki do kanału, gdzie znajdują się nagrania streamów z przejazdu ze wszystkich 3 dni obchodów. Serdecznie polecam. Good afternoon and welcome to all of our friends joining us there at the delightful Darlington. This is your 13:55 Northern service. I do apologise that we are currently operating with a delay of around about 29 minutes behind schedule. This has been due to the overrunning of the replica steam train of the original steam train built for Britain and the Railway 200 event. So apologies for this, but do all think of yourselves as a big part of history, as how many people can say they've been delayed by an original steam train today. So do think of yourselves as part of history and see the bright side a little bit.